Na brzegach Amazonki znajduje się mnóstwo wsi czy miasteczek. Zawsze marzyło mi się, żeby odwiedzić taką prawdziwą wieś i zobaczyć, jak po prostu ludzie żyją w takich miejscach. Po kilkudniowym pobycie w Leticji mieliśmy 2 dni, żeby znaleźć takie miejsce. Jedyny wymóg był taki, żeby nie było ono za bardzo oddalone. Za długo nie szukaliśmy. Na mapie zobaczyłam nazwę Nazaret i mówię Nikolasowi, tam jedziemy. Tego samego dnia poszliśmy do portu i zapytaliśmy jednego z rybaków, czy by nas tam nie zawiózł. Wynegocjowaliśmy z nim cenę za prywatny przejazd, tą piękną drewnianą łódką i popłynęliśmy w nieznane. Jednak przed tą przygodą mieliśmy okazję zwiedzić miasteczko Puerto Nariño, położone 3 godziny szybką łodzią od Leticji. A więc zanim zabiorę Was w podróż do Nazaret, wrócimy się do Puerto Nariño. Cześć kochani, my właśnie dotarliśmy do Puerto Nariño. To jest 73 km od Leticji, płynęliśmy około 2,5 godziny, dotarliśmy właśnie do hoteliku i jest tu przepięknie, naprawdę. Przeszłam tą wioskę przez 15 minut i po prostu ją uwielbiam. I nie ma tutaj w ogóle internetu, pięknie. Będzie taki break od wszystkich internetów, ale i ludzie są tak mili. Naprawdę, pierwszy raz jest tak, że jestem w dżungli, naprawdę w dżungli, jesteśmy w środku dżungli, ale w małym miasteczku, bo zawsze byłam w lodżach, a tutaj jest po prostu miasteczko, gdzie ludzie żyją. Także super, teraz Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda, ale teraz idziemy, słuchajcie, mam kalosze, idziemy na spacer. Idziemy na spacer po lesie deszczowym. Puerto Nariño to idealne miejsce do chilloutu w dźwiękach dżungli. Nie ma tam żadnych samochodów ani skuterów. Od wieczora do rana można godzinami słuchać nieskazitelnego głosu lasu deszczowego, w którym można się zgubić już parę metrów za miasteczkiem. Kocham ten odgłos i naprawdę od razu się zakochałam w tym miejscu. W Puerto Nariño znajdziecie również parę miejsc noclegowych oraz lokalnych knajp z pysznym, świeżym jedzeniem. To tutaj najlepiej spróbować pirani oraz piraruku, czyli największej ryby, jaka jest w Amazonce, która może mieć do 3 metrów długości i może ważyć aż 200 kg. Tutaj w regionie Amazonii jest ona głównym pokarmem miejscowych. Tak jak w każdym miasteczku w Kolumbii czy w Ameryce Południowej zawsze macie lokalne targi i one zazwyczaj są najwięcej, jest ich najwięcej, ludzi jest tutaj rano, także idziemy teraz na śniadanko i spróbujemy sobie lokalnych pączków, które się nazywają buñuelos. Niko poszedł na kawkę, bo tu wszyscy lokalni ludzie w tym właśnie miejscu koło portu, tutaj jest zaraz port, jedzą zawsze śniadania codziennie. I tu macie wszystkich lokalców. To po prostu się życie toczy na tym markecie obok zaraz portu. Także idziemy na Un Tinto. Jedziemy do Peru znowu. Jesteśmy w Kolumbii, ale zaraz na łódce będziemy w Peru. ¿Dónde vamos, Jimmy? Ven. Nosotros vamos a ir para la isla de San Antonio de Cacao. Posiblemente vamos a mirar unos perezosos. También vamos a ir a selva inundable, sí, donde vamos a mirar árboles grandes, con raíces grandes. Hay uno en especial que se llama la casa de la curupira. La curupira es un espíritu que hace desaparecer a las personas cuando hacen cosas malas en la selva, por ejemplo, cortar árboles y matar mucho los animales. Ahí es donde vamos a ir en esta mañana. 5 minut łódką od Puerto Nariño znajduje się peruwiańska wieś San Antonio de Cacao. My tam popłynęliśmy i szukaliśmy drzewa, o którym mówił nasz przewodnik Jimmy. Warto tam pojechać choćby właśnie dla tego samego drzewa, które robi ogromne wrażenie. Sama wieś San Antonio de Cacao jest bardzo mała.
Jest tam kilkadziesiąt domów i jest tylko jedna mała dróżka. Jeśli macie ochotę na przepyszny peruwiański lunch, to musicie koniecznie tutaj przypłynąć. Po odwiedzeniu Peru popłynęliśmy na poszukiwanie różowych oraz szarych delfinów. Mieliśmy duże szczęście, bo parę razy się one koło nas wynurzyły. Po drodze często spotykaliśmy rybaków, którzy łowili piranie. Łowią oni te ryby bardzo blisko korzeni drzew, gdzie jest dość ciemno. Na przynętę zazwyczaj biorą kawałek surowego mięsa, do którego piranie od razu przypływają i jest je dość łatwo złapać. Te łódki rybackie są również bardzo małe, tak żeby nie peszyły ryb. Na koniec dnia popłynęliśmy do jeziora Tarapoto, gdzie udało mi się wykąpać oraz gdzie złapała nas burza, przez którą utknęliśmy na parę godzin u społeczności Tarapoto. Ale jest ciepła! Jest mega ciepła ta woda, naprawdę. Żółta woda. Żółta jest ciemna, naprawdę. Ja się tak nie boję. Żółta. Ale jest taki fajny, zimniejszy prąd. Na samej górze jest super ciepła. Tu. Padało strasznie nad jeziorem Tarapoto, więc zatrzymaliśmy się w wiosce, tutaj w wiosce Tarapoto. W wiosce, gdzie jest jeden tylko hotelik, a reszta to są domy mieszkańców. A tutaj, voilà, tu jest nasza łódź i tu się zatrzymaliśmy. O kurde, nie wiem czy słyszycie, tak brzmi bardzo. Tutaj jest, no nie wiem, 20 domków w tej wiosce, a tam jest jeden sklep. Idziemy do sklepu. Same dziewczyny praktycznie grają w nogę. Tutaj coś gotują. A, to gotują owoc. To jest tego sok pewnie jakiś. I tak w dżungli wygląda kuchnia. Tutaj wszystko pada. Gotują. Mały update z dżungli. Jesteśmy w wiosce Tarapoto. I tak leje, jest burza, że nie mamy pojęcia jak wrócimy do domu. Jak tak będzie lało, bo mogą być fale na jeziorze. A mamy stąd jakąś godzinę łódką do domku, do Puerto Nariño. Nie wiem czy słyszycie, ale burza jest. Miejmy nadzieję już po 6, że to przejdzie. Trzymajcie kciuki. No. Ja czuję, że żyję. A ty, kochanie? O. Oczywiście, czujemy, że żyjemy. W nocy rzeką Amazonką płynąć, no kto to robił? Zajebisty widok, patrz. Tam, zajebisty widok, tak. Oni muszą cały czas, nasz kierowca, o widzicie? Tam musi cały czas, nie widać. Słuchajcie, panowie mnie tu częstują, robimy z cytryną, a ja takich strunków nie piję, no ale dobra. Primero salsa, bebé. Primero salsa come. ¿Por qué? Acá hacen en México, con tequila. Ah, está bien. Sí. Dalo. Ya. ¡Ole! Profesional. Sí. Gracias. ¿Acá? Vale. No, por acá. Vale. ¡Ah! ¡Fuerte! Gracias. Więc mamy jeden dzień wolnego, bo mi się pomyliły loty. Myślałam, że mamy lot wczoraj, a mamy lot jutro. Znaczy myślałam, że mamy lot dzisiaj. Więc bierzemy łódkę i jedziemy do takiego miasteczka Nazaret. Nie mamy pojęcia co tam jest. Publiczne łodzie są wszystkie wysprzedane. Jedziemy prywatną za 60 zł. To będzie przygoda. Już startuję.
godzinach docieramy do miasteczka Nazaret. Hola, buenas. Jesteśmy już Nazaret. Wioska ma 1200 mieszkańców. Powiem wam, że jest tu mega lokalnie. Naprawdę. Bardzo rzadko tutaj turyści przyjeżdżają. No i popatrzcie, jak tu jest. Taka wioska, gdzie są wszystkie domy z drewna. Oczywiście pokryte są blachą. No i sobie spacerujemy, zobaczymy, gdzie śpimy. Może będzie... Już widzieliśmy, że jest tu jedno hospedaje, że jest taki pan, który ma jakieś miejsce do spania. No i zobaczymy, czy może jednak u kogoś innego moglibyśmy spać. Tutaj jest napisane hay cerveza, co znaczy, że jest piwo. 4 piwa za 10 zł. Co, idziemy? Zobaczymy, czy... Tu jest tak gorąco, że tutaj jak nie pijecie czegoś mega zimnego, to się tutaj nie da. Hola! Hola! ¿Tienen cerveza? Sí, señora. ¿Pero está frío o no? Sí. Mamá. ¿Sabe dónde nos pueden hacer a comer algo? No, aquí no hay. ¿No? Te tocará mandar a hacer, mandar preparar. Sí. Sí. Więc mamy piwa od tej pani. Ta pani to jest po prostu tak przyjazna, życzliwa. Cały czas się śmieje, właśnie wstała i zrobi dla nas rybki. Mieszkańcy wsi Nazaret zajmują się głównie połowem ryb oraz rolnictwem. Podczas naszego pobytu widzieliśmy bardzo dużo starszych osób wracających z pola i niosących na swoich plecach maniok czy banany. Jest to dla nich główny zarobek. Ta społeczność, która się tutaj nazywa, mówi w języku Ticuna. Tak, to jest ich język. Oni mówią w języku hiszpańskim, w języku Ticuna. I to nie jest tak, że to jest społeczność, która, wiecie, to jest jakieś plemię, gdzie po prostu ludzie cały czas noszą tradycyjne ubrania, czy coś w tym stylu. Nie. Tutaj noszą już ludzie całkowicie normalne ubrania, takie jak my. Mieszkają w domach z drewna, mają cały czas swoje tradycje, swoje zwyczaje, które kultywują, ale to nie jest tak jak na przykład w moim ostatnim vlogu, jak byliście u Kogi, że po prostu tam jest 100% tradycji, takie same jak były kiedyś. Tutaj wszystko się zmienia, tak? Tutaj już ludzie nie żyją tak jak ich przodkowie. Więc śpimy w takim lokalnym, że tak powiem, homestayu. Taki pan nam zaproponował, że ma 2 pokoje, więc śpimy u niego, właśnie u tego pana. Płacimy 50 zł za pokoik i naprawdę... Super. O, super, muchas gracias. Nie spodziewaliśmy się, że takie warunki tutaj są. Muchas gracias. Teraz wam pokażę. To jest bardzo prosto, bo to jest domek z drewna na palach. Tylko są 2 łóżka, ale jest wiatrak w środku. Jest tak gorąco, że już nie mogę wytrzymać. A chodźcie zobaczyć do środka. Więc tak sobie śpimy nad rzeką Amazonką. Super, warunki luksus. I naprawdę wszystko czyściutkie. Ludzie żyją tutaj w tak bardzo fajny, podstawowy sposób. Nie biorą tutaj żadnych kredytów, nie są im do niczego potrzebne, mimo że żyją bardzo blisko dużego miasta. Budują się tylko za to, co mają. Także robią sobie domek z drewna, jedzą to, co mają, a jak czegoś nie mają, to albo kupują, a jak im nie starcza pieniędzy, to się z kimś zamieniają. Na przykład jeden pan nam mówił, że on łowi ryby, ale jak on czegoś potrzebuje, to on za ryby się zamienia z kimś, na przykład za ananasy albo za mąkę. On im daje ryby, a oni mu dają po prostu to, co on potrzebuje. Więc tutaj jest jeszcze dalej takie życie. Wyobrażacie sobie? Mamy tutaj Gildora, który się przyłączył do nas. Tak po prostu przyszedł, zobaczył nas, że jesteśmy obcokrajowcami i przyszedł z nami pogadać. I on właśnie mi tutaj mówi, słuchajcie, o 12 klanach, jakie są w społeczności tutaj Ticuna. Entonces, solo la comunidad ticuna, que habla ticuna, tiene esos clanes. Esos clanes se identifican por diferentes clanes. ¿Y cuántos clanes hay? Son 12 clanes. ¿Y tú qué eres? Yo soy clan Vaca, ¿Y tu esposa? clan Guacamaya.
Czyli jeśli on jest baka, to i jego dziewczyna byłaby baka, to nie mogą być razem, muszą to być inne klany. I to jest podobno, tutaj nam mówi chłopak, że to jest pierwsza rzecz, jaką oni pytają, wychodząc gdzieś z dziewczyną, idąc na randkę, z jakiego klanu jesteś. Więc dość ciekawe, naprawdę. No i słuchajcie, ta społeczność tutaj Ticuna to nie jest tylko tak, że to jest w Kolumbii. Nie, cała społeczność Ticuna jest... Ticuna también hay en Peru. Exactamente. Jest w Peru, Brazylii, w Brazyl. Kolumbii, więc ta społeczność nie ma granic. To granice zrobione zostały niestety przez człowieka, także ta społeczność, mimo że jego żona jest z Brazylii, to jest jego żona jest z Brazylii, to jest jedna społeczność, bo jest to Ticuna. Jego żona nie mówi po portugalsku, ani za bardzo nie mówi po hiszpańsku, ale dogadują się w języku swoim, w języku Ticuna. Do wsi Nazaret przypłynęliśmy w sobotę. Był to bardzo dobry wybór, ponieważ wtedy wszystkie rodziny wybierają się nad rzekę, gdzie zazwyczaj dorośli robią pranie, a dzieci bawią się w wodzie oraz skaczą do wody z bardzo wysokich drzew. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że już kilkuletnie dzieci czasami miały ze sobą maczety albo noże. Tutaj jednak jest to bardzo normalne. Są one nauczone, jak się tym posługiwać. Jak zawsze wszystkie dzieci w wiosce się zeszły, bo lataliśmy dronem. Teraz będą patrzeć Ahora se puede ver lo que Na está to. filmando, mira. jak lataliśmy. Więc chodzimy sobie po wiosce i poszliśmy na piwko, bo jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. I się zatrzymaliśmy, bo tutaj były piękne panie, które zaczęły do nas mówić. Wszyscy są tak życzliwi w tej wiosce. Każdy, kto do nas podchodzi, pyta, skąd jesteśmy. Także przysiedliśmy tutaj już godzinę temu i dalej jesteśmy. I tutaj jest, ¿cómo se llama usted? Melba, Melba. ¿Y usted? Violeta. A, Violeta. Melba y ¿Y Violeta. usted habla español? Sí, Un ¿no? poquito, sí, ella sabe un poquito. ¿Ah, sí? Ella Sí. entiende, se enseña. Ta babcia jest po prostu przepiękna. Dla mnie to jest po prostu, jest pięknością ta babcia. No i sobie gadamy tutaj o tradycjach, które są nieziemskie, mega ciekawe. Powiem wam o tym wszystko, ale myślę, że jutro rano, jak będzie fajne światło, pójdziemy do takiego, przed taki jeden dom, gdzie opowiem wam całą historię, co tam się dzieje, jak dziewczyny zaczynają być kobietami, czyli po prostu jak zaczyna się im pierwsza miesiączka. Rytuał, który do tej pory jest utrzymywany w wielu społecznościach Ticuna, nazywa się Pelason i jest to rytuał, który przechodzą wyłącznie dziewczyny podczas swojej pierwszej menstruacji. Są one zamykane w chatach, zwanych malokas, zbudowanych z drewna oraz liści palmowych. Rodzina dziewczyny decyduje, na jaki czas chcą swoją córkę odizolować. Zazwyczaj jest to okres od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie młode kobiety uczą się od swoich matek i babci, jak być dobrą matką, jak szyć torby, czy jak tańczyć. Tylko matki i babcie mogą je przez ten czas odwiedzać i przekazywać swoją wiedzę. Na sam koniec rytuału jest parodniowa uroczystość, gdzie schodzą się mieszkańcy pobliskich wiosek i celebrują proces przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Wtedy również młodej kobiecie ścinają wszystkie włosy z głowy. Dawniej nie ścinali włosów, tylko wyrywali jeden za drugim. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że musimy mieć w ogóle pozwolenie, żeby wejść do tej wioski, bo do wszystkich społeczności Ticuna, do ich wiosek, normalnie jak wchodzicie do wiosek, to musicie pierwsze zajść do takiego, powiedzmy na tą osobę wójta, który się tutaj nazywa kuraka i trzeba zapytać, czy on wam pozwala tą wioskę zwiedzić, na ile dni zostajecie, etc. A my tego nie wiedzieliśmy i dopiero się teraz dowiedzieliśmy, jak jesteśmy tutaj w lokalnym barze, tak nam powiedział właśnie przed chwilą jeden pan. No ale nasz błąd, ale to już trudno. Nikt nam nie powiedział, jak tu wchodziliśmy do wioski. Wszyscy byli tak życzliwi, od razu nas pytali, skąd jesteśmy, żebyśmy zwiedzili z nimi wioskę, także nawet nam nie przyszło do głowy takie coś. Więc jak będziecie zwiedzać wioski Ticuna, to trzeba zadać zawsze tego kuraki
czy można przyjść, zwiedzić taką wioskę, bo tutaj obcych ludzi w ogóle nie wpuszczają, bo oni muszą kontrolować, muszą wiedzieć, co się dzieje w takich wioskach, bo one są bardzo małe. Teraz podziwiamy ten zachód słońca. Jest przepięknie. Jest za 15:06 rano, a sąsiad już puszcza tak głośną muzykę, że się nie da spać. Także w Kolumbii, jeśli chcecie pospać, to nie tutaj. Tutaj do 6 rano to jest maksymalnie. Dobrze, że my mamy łódkę za 10 minut. Bo jakbyśmy chcieli dłużej pospać, to się nie da. Leci muzyka na full. Wracamy którąś z tych łódek. Taka łódka, co to widzicie, z drewna, którą mają wszyscy mieszkańcy, każda rodzina zazwyczaj ma to. Ona kosztuje 800 zł. Taka tego rozmiaru. A tutaj troszeczkę większa, tak jak tu widzicie po mojej lewej stronie, czy prawej, kosztuje 1000 zł. Nie każdy chłopak umie tutaj zrobić taką łódkę. To robi pan, któremu zajmuje mniej więcej tydzień, 2 tygodnie czasu. Wyobraźcie sobie, że w lutym, czyli jak tu jest największa ta agua alta, czyli wysoka woda, to ta woda, co teraz tu widzicie, będzie o 5 metrów wyższa. Czy wy sobie to wyobrażacie? Ta woda będzie po prostu do... Nie wiem, tam są takie palmy, do tych palm. Jedziemy na lotnisko.